dam, dyla dam, tra la 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 la, dam, dam, dyla dam. O, jestem zła, siedzę w domu, siedzę jak w króliczej norze i jeszcze się wykopię w dogodniejszej porze. Dam, dyla dam, dam, dyla bla, dam, dyla dam, gdy przyjdzie czas. Tu już mamy łąkę wykoszoną. I teraz Darek zjechał na łąkę na dole. Na tą wilgotną łąkę pod lasem. Jak mi tu idzie? Uwaga, może być ślisko. Na łące może być grząsko. Kupiłem 4 worki wapna hydratyzowanego. Takie wapno w zasadzie można użyć w takiej formie już do zaprawy, ale doczytałem, że jednak jeżeli je się namoczy w wodzie na kilka dni, minimum 24 godziny, to wtedy ta zaprawa będzie miała lepszą konsystencję. Także rozrobię je po prostu w tej wannie. Tylko nie mam do niej tego elementu, żeby ją zatkać. No i nic, wbiję jakiś kołek i tyle. Powinno wystarczyć. Co robisz? Wapno lasuję. Ale czy pamiętasz zasadę? No wapno, a potem wodą zalewam, tak? Nie. Pamiętaj, chemików młody, wlewaj zawsze kwas do wody. Ja nie jestem młody. Uj, ale to się nakurzysz. Niestety to nie jest moja praca. Nie wdychaj, nie oddychaj. Oj.
malutkich obrotach. Tak jak mąkę do ciasta, na malutkich obrotach. Na malutkich obrotach, tak jak mąkę do ciasta. No. Przychodno mam też już zalasowany. To postoi za 2-3 dni. I będzie można zacząć murować. Jeszcze ten piasek muszę przesiać. Czyli też muszę zrobić jakąś siatkę. Natomiast chyba nas czeka mała przerwa w pracy, bo Marta jest chora. I ja też już jestem chory. A wiadomo, że ja bardziej. Także pewnie kilka dni będziemy musieli na takich mniejszych obrotach. No to pięknie się załatwiłem. Wczoraj dolewałem paliwa i musiałem źle założyć korek. Ten korek mi wypadł. Więc teraz muszę przejść przez całą łąkę, którą skosiłem i poszukać korka. A druga gorsza rzecz to taka, że wieczorem była burza i padał deszcz. Także w paliwie mam trochę wody. Na szczęście nie był to jakiś bardzo intensywny deszcz, no ale zawsze, no zobaczymy. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie wybierać całego paliwa. A teraz co? No idę trasą tak jak jechałem i szukam korka. Jest. Na szczęście spadł w miejscu, gdzie dopiero jechałem na łąkę. Tu jeszcze jest trochę takich miejsc, gdzie trzeba dokosić, ale to już dokoszę kosą. Tam mi niewygodnie na przykład przy strumieniu podjechać tą kosiarką. Tu pamiętam, że były jakieś betony, więc też wolałem tu nie wjeżdżać. Trzeba będzie kosą to wykosić, zlokalizować te betony i je stąd zabrać. No gdzieś tu były, nie pamiętam. To trzcinowisko oczywiście zostawiłem. Tam jest bardzo podmokła część terenu. Już nawet tu dojeżdżając widziałem wodę, która stoi w tym trzcinowisku. Zobaczycie. No ale chyba widać. Tu już jest woda. Więc tam wolałem nie wjeżdżać. Co jeszcze powiem? A teraz wieje, to nie powiem. Włączę się, jak przestanie. Ten mój genialny plan, o którym mówiłem wcześniej, żartując oczywiście, że najpierw sobie kładę łąkę, a potem dopiero ją koszę, okazało się być całkowicie bez sensu, bo faktycznym problemem były obroty silnika i obroty na kosiarce. Także jeżdżąc już na 2200 obrotów na minutę, kosiarka świetnie kosi. No w takie miejsca jak tu to muszę po prostu już przyjść z kosą. Nie chciałem ryzykować i podjeżdżać za blisko, żeby nie wpaść tu kołem. Jeszcze niby można było pół metra podjechać.
No i tu połączenie strumieni. Uważaj, nie wpadnij. No, dzielny piesek. Tu też jeszcze muszę przyjść z kosą i trochę je wyczyścić. Staraliśmy się powybierać również tą trzcinę, która wpadła do strumienia, tak żeby był przepływ wody i żeby ona tu nie stała. Cała ta praca, wykoszenie, musiałbym policzyć, no ale powiedzmy, tu jest na pewno ponad hektar tych łąk. Zajęła mi jakieś 10 godzin. Myślę, że później to będzie w granicach już 4-5 godzin takie normalne koszenie. Bo raz, że będę mógł jechać na wyższym przełożeniu dużo szybciej i to powinno zdecydowanie przyspieszyć pracę. No to co? Ponieważ ta łąka jest już wykoszona, to wypada wziąć paliki, przyjść i zdecydować, gdzie dokładnie kopiemy staw. Natomiast najtrudniejsza do koszenia, i nie wiem, czy to będę robił dalej tym naszym traktorkiem, albo będę to robił jednak w taki bardzo pracochłonny sposób, podjeżdżając pod górkę i cofając, był ten fragment łąki. Tutaj to nachylenie zbocza jest największe i szczególnie tam na górze. No, miałem już stracha. Kosiarka. Traktor był w dużym pochyleniu i trochę się już bałem. My mamy kabinkę w tym traktorku, ale to nie jest taka kabinka asekuracyjna. To nie jest jakiś sztywny pałąk, który by mnie mógł ochronić przy wywrotce. To jest po prostu kabina taka od deszczu. Także tak, grunt, że mam korek. Jeszcze, jeżeli się okaże, że ta ilość wody nie była problemem, to będzie super. Więc poszedłem sprawdzić, czy są grzyby. Po tych deszczach. No a teraz jest bardzo ciepło. To się powinny pojawić. I faktycznie już są. Są koźlaki. No i są też prawdziwki. Co, kotku? Przyszedłeś też szukać grzybów? Malutki, zobacz, kotek jest. No, już bez takich czułości. Grzybów szukać. No chodźcie. No, jak na razie to znalazłem tylko to, co wam nagrałem. 3 sztuki, 3 grzybki. No, okay. Tu też nie widzę, a tam głębiej nie chcę wchodzić. Te trzciny, trzciny się nakosiłem, to teraz tak mówię w te jeżyny. No dobra, czyli cała moja zdobycz to te 3 grzybki. Obiadu nie będzie, ale jako dodatek myślę, że z przyjemnością zjemy. Kosiarki w najbliższym czasie używał nie będę. Pewnie następne koszenie gdzieś we wrześniu. No to ją umyję i schowam. I schowam do stodoły. Trochę ta pogoda przesadza. Ponieważ nie chcę zaczepiać tej beczki, bo będę potrzebował traktorka do tego, żeby powyciągać trochę drewna z lasu, to dorobiłem taki zaczep z 2 desek, rurki i śrub. I to już mi pozwala na to, żeby móc sobie na tym tylnym podnośniku zaczepić
zaczepić coś pasami, czyli zaczepić po prostu pień drewna pasem, podnieść go lekko do góry i ciągnąć. Mam tam w lesie trochę takich przewalonych drzewek, to je chętnie tutaj sobie przyciągnę i w wolnej chwili porąbię, żeby było na opał na zimę. Dzień dobry. Przewrócone drzewo. Podjadę i szarpnę, bo taki nie leży. No. Tylko że one są takie długie. Aha. Wywróciły się skarpami. Więc ja wiem, że limit zabawek na ten tydzień już wyczerpałem. Aha, to chciałabyś jakąś nową Przydałaby zabawkę? się piła spalinowa. Że nie mamy? Nie mamy spalinowej, mamy łańcuchową. Elektryczną, trzeba by kable. A, no to jak jeden leży pod na drugim, to tym bardziej nie dźwigniesz tego spod spodu. Jeszcze taką karpę ma. Ja nie dźwigam. Piłuj ty mu. Pokaż, co tam masz. Takie mam. No to upiłuj. Wiesz co? Hop, hop, hop. Malutki nie chce tu wejść, bo jeżyny go kują w łapki. Biedny, stoi sobie tam. Co, Guliwerku, chciałbyś wziąć sobie ten patyczek, tak? Nie dałeś rady? I środka malutka taka. Dasz radę.
to wytargane z lasu olchowe drewno. W części pójdzie na opał, ale w większości pójdzie na uzupełnienie grządek podwyższonych w warzywniku, bo tamte dotychczasowe już troszeczkę przepróchniały i należałoby to wymienić, a w zasadzie nawet nie wymienić, tylko dołożyć te nowe i troszeczkę po sezonie znowu podnieść, dorzucić świeżej ziemi i obornika i tak dalej. To już Marta będzie wiedziała najlepiej. A one są fajne, długie, więc myślę, że przez kilka następnych lat powinny tam poleżeć. Na kanałach ogrodniczych na YouTubie już zaczęło być głośno o tym, że czosnek może być gotowy do zbioru. I słuchajcie, sprawdzam, bo mój jest już tak zasuszony do połowy. I też znalazłam jeden pęd kwiatowy, który przegapiłam wcześniej, a który całkiem się wyprostował. I to są takie symptomy, które oznaczają, że czosnek może być już gotowy. I zanim zaczęłam filmować, już wykopałam 2 główki. No i słuchajcie, całkiem spore główki. To jest czosnek ozimy harnaś. No fajnie, co nie? Nie wiem, czy kopać kolejne, czy jeszcze trochę poczekać. Ten jest jeszcze zielonkawy, może za bardzo. Boję się, że wiecie, teraz 2 takie piękne czosnki, a kolejne będą małe. Także nie wiem, czy kopać. Bo jeszcze mam tutaj przy ogórkach i może ten wykopię, to też ogórki będą miały więcej miejsca. Tak zrobię. Wykopałam ten czosnek, który rośnie przy ogórkach. Bardzo ładny czosnek, bardzo zadowolona z niego jestem. I chyba to już najwyższa pora, bo tutaj gdzieś był taki jeden egzemplarz, który już się szykował do ponownego rozmnażania. Już się te czosnki, te ząbki czosnku zaczęły odrywać. Także wyrwę cały czosnek. Niektóre są trochę mniejsze, ale to też często dlatego, że po prostu były jako przylepka do głównego czosnku. Te mniejsze mogą iść w całości do pieczenia, a te największe będą na ząbki do posadzenia jesienią. A czosnki, które posadziłam z truskawkami, są dużo mniejsze niż te sadzone w grządkach. Także na razie jeszcze je trzymam tutaj i nie usuwam. Ogórki będą miały więcej miejsca po usunięciu czosnku, tylko muszę dołożyć słomy, żeby się małe ogóreczki nie brudziły. No już się pokazują. Te liście to podobno nie choroba, tylko oznaka tego, że roślina zmarzła. Jak będzie więcej nowych liści, to usunę te brzydkie. Hej pieski. Gorąco. Co? Strasznie gorąco. Zrobiłam sobie tutaj taką garnuszkową rabatkę. Na razie nie mam gdzie zrobić rabaty takiej prawdziwej, bo chciałabym mieć przed domem. Może tutaj na skarpie, ale to jeszcze muszę troszkę popracować nad glebą, bo tu jest sama glina i rosł podagrycznik, więc przysypuję liśćmi, trawą skoszoną. I na razie posadziłam tylko dzwonki i przesadziłam nasturcję, ale nie wiem, czy się przyjmie. Dlatego w takich starych, dziurawych często garnkach, albo całkiem dziurawych, albo tylko trochę dziurawych, zrobiłam sobie taką rabatkę. Stawiłam bratki, które były w tym garnuszku od wiosny. Dosadziłam szałwię. Tu jest liliowiec. To są chyba gazanie. Tu mamy krwawnik, jakąś odmianę tojeści i nachyłki. A tu jest jeszcze, przywiozłam tu właściwie niechcący, to jest pęcherzyca kalinolistna. Przywiozłam ją kiedyś z domu. I tak sobie tu rośnie w tym garnuszku. Jakoś na razie nie widzę dla niej miejsca na siedlisku.
człowiek chce wziąć prysznic po pracy, a tu mu jakieś osy bzyczą. No nic, będzie wojna. Już atakują. Będzie wojna, no niestety. Czosnek przepłukany suszy się na ławeczce. A co jeszcze słychać w warzywniku? Czeka żurawina do posadzenia. Truskawki już w większości mają oberwane liście, bo zakończyły owocowanie. Chociaż tym młodym to jeszcze nie powinnam obrywać liści, bo to ich dopiero pierwszy sezon. Jak pomidorki koktajlowe, trochę podrastają. Ślimaki też się gryzą, ale o proszę, no oczywiście jest tu. Zaraz się nim zajmę. Ale mimo to kwiatuszki są i owoce być może też będą. No będą. Na tej grządce jest bób. Zostało kilka sztuk po tym, jak buszowały tu sarny. Posadziłam sadzonki dyni, cukinii i jeszcze raz dyni. Jedna z tych sadzonek cukinii niestety troszkę nie domaga, ale może coś z niej jeszcze będzie. Wyżej miałam grządkę z groszkiem, którą też podjadły sarenki. Część groszku usunęłam, bo widać było, że nic z niego nie będzie. I w to miejsce poprzesadzałam pomidorki, które się same wysiały z zeszłorocznych pomidorów koktajlowych. A tu jest fasola tyczna, którą też dosiewałam. Tam idzie kot, który chcę Wam pokazać, skąd właśnie wyciągałam czosnki. Dołożyłam świeżej słomy, żeby ogórki rosły czysto. Wyżej jest koper, który pewnie już można będzie wyrwać i zasuszyć, niech czeka na ogórki. Tu fasolka szparagowa, którą dosiewałam. Widać, że ją kosztowały ślimaki i tylko kilka fasolek ma szansę urosnąć, więc tutaj muszę koniecznie jeszcze dosiać fasolkę. Jakiś pomidorek też koktajlowy się wysiał. I tu jest szczypior, który siałam wiosną. Wyżej, również za nasturcją, rośnie cebula i marchew. No i koperek, on się wysiewa tam, gdzie chce. Dalej mam szpinak nowozelandzki. Piękne sadzoneczki. Rukole, sałaty. Tu się zwolniło miejsce po czosnku i zamierzam wsadzić fasolkę szparagową, bo ją najbardziej lubię. A to pomidory. Widać, że mają pozwijane liście, bo jest upał. Ale poza tym wydaje mi się, że rosną zdrowo. Szkoda, że pomyliłam etykiety i nie wiem, jakie to odmiany rosną. Nie wiem, czego się spodziewać. To pewnie będą duże pomidory. Coś niedobrego się na tym dzieje. Chyba go coś tutaj zjadło. To na pewno jakaś inna odmiana. O, jakie nieładne liście ma na czubku. Chyba za sucho. No i teraz ta bardziej dzika część warzywnika. Na samej górze nasturcję. I tam też przesadziłam 2 większe pomidorki koktajlowe, samosiejki. Rosną tam jakieś kwiaty, ale głównie takie miejscowe, lokalne. Tutaj mam pory. Dalej buraczki. Niektóre już całkiem spore, a tu niżej jeszcze dosiane mniejsze. Z tej strony jest lebiotka i kalarepka. A obok kalarepki
Selery i fasolka szparagowa. Oto mój eksperyment ziemniaczany. Kiełkujące ziemniaki położone na trawie, przysypane kompostem i dużą ilością słomy. W miarę wzrostu tej słomy dosypywałam. Niektóre już zaczęły kwitnąć. A kto jest takim pani ślicznym pieskiem? Kto jest pieskiem pani ślicznym? Zabawka, zabawka. Gdzie masz zabawkę? Przynieść pieskowi, tak? Piesek pani nie przyniesie. Co ty masz, co ty masz, co ty masz? Pani rzuci psy. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, 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 dawaj. Dzień dobry. A miałem takie ambitne plany na wczoraj, żeby wysprzątać teren wokół domu i zrobić sobie miejsce. Potrzebuję dużo miejsca na to, żeby poczyścić wszystkie te kamienie i je posegregować i zacząć je też łupać, kształtować odpowiednio do szerokości fundamentu. A skończyło się na tym, że wytargałem ten beton, przesunąłem ten stół i poddałem się jednak 30 stopni. To nie jest dla mnie odpowiednia temperatura do pracy. Ja nic, zrobię to w dogodniejszej porze. Dam dyla dam. Zaczęliśmy tak trochę nietypowo nasz odcinek od klipu z piosenką Damdyla. Piosenką, która kiedyś dała nam inspirację do nazwy naszego siedliska. A może tu sobie usiądę, co ja tak będę chodził. Otóż piosenka Damdyla będzie częścią pierwszej płyty Maniuchy Bikont. Maniucha założyła na zrzutka.pl zbiórkę środków na produkcję tej płyty. Do końca zrzutki, a nie, ten beton jest mokry. Do końca zrzutki zostało jeszcze kilka dni. Brakuje tam jeszcze trochę środków, a przynajmniej brakowało w momencie, jak montowałem ten film. Link do... O, tu będzie wygodniej. Link do zrzutki znajdziecie w opisie do filmu. Zachęcam do kliknięcia w link, bo w tym opisie zrzutki znajdziecie sporo informacji na temat płyty i informacji o jej autorce. A ja co? No trochę posprzątam. No chociażby tak. O, tą paletę stąd zabiorę. Zawsze to będzie jakiś sukces. To będzie nasze centrum łupania.
No to tak, z grubsza uprzątnąłem z 3 stron. Z tej i z tej. Jak również tu. Tu dodatkowo zrobiłem też taką strefę do miejsca na kamienie. Czyli tam będę je mył, tak jak to robiłem poprzednio. Potem tu odkładał świeżo umyte. Tu jest centrum łupania kamieni, jeśli będzie taka potrzeba, żeby je tam gdzieś dopasować. A następnie tu będę je sobie jeszcze układał, segregował przed ułożeniem w mur. To, co jest z tyłu, nie będę wam pokazywał, bo tam tego zrobić, tam porządku zrobić nie zdążyłem. Ale już pogoda się psuje, za chwilę będzie. Już zaczyna kropić, a za chwilę będzie burza. To co? Z naszej strony to już wszystko. Bardzo dziękujemy za oglądanie. A jeśli się wam podobało, to dajcie dyla. Dziękujemy i dobranoc.